No i mamy mojego ulubionego stopa. Jedziemy do miejscowości Silikauki. Wszyscy nas pozdrawiają, bo chyba to rzadki widok. Europejczycy podróżujący w ten sposób. Za nami pierwsza noc na dziko w Maroko. Spaliśmy tutaj w tych namiotach, tak oto ukryci, między wydmami a miastem. Kilka porad dotyczących obozowania. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby namioty nie były w jakichś żarówiastych kolorach, nie rzucały się w oczy. Myśmy przyszli wczoraj dosyć późno, już było tak szarawo. No i generalnie największym problemem są ludzie, mieszkańcy lokalni, którzy tutaj albo imprezują, albo powiedzmy mieszkają. Mogliby sobie nie życzyć takich gości. Gdzieś tam w oddali była grupka mężczyzn, którzy robili sobie jakąś imprezę i chcieliśmy, żeby nas generalnie nie zauważyli. Więc zachowywaliśmy się cicho, nie używaliśmy światła. No i zobacz na te nasze namioty, one są wkomponowane kolorystycznie w ten teren i de facto w ogóle nie było nas słychać ani widać, a wiatr wiał od ich strony. Więc oni ile mogli siedzieć, Wiesław? 70 metrów od nas? No, nie więcej. Jakoś tak, do 100 metrów, a w sumie nie wiedzieli o naszej obecności. No i dzięki temu spokojnie sobie tutaj spaliśmy całą noc. Myśmy ich słyszeli dosyć długo, kręcili się, hałasowali, rozmawiali i tak dalej, dyskutowali, a my spokojnie sobie tutaj spaliśmy. To jest dosyć ważne, że najlepiej oczywiście spać na jakimś kempingu, gdzie teren jest bezpieczny, ogrodzony i masz przyzwolenie na to, żeby spać, albo ewentualnie w jakiejś wiosce, no to wtedy wbijasz do gospodarza, pytasz i on wtedy cię traktuje przeważnie jako gościa. Natomiast jeżeli śpisz na dziko, tak jak my dzisiaj, no to trzeba zachować dyskrecję, tak żeby po prostu nie zdradzić swojej lokalizacji, przeklimać. Dlatego też kolor namiotów jest istotny. Istotne jest to, żeby nie używać komórek, latarek, bo wtedy wszyscy wiedzą, gdzie jesteś. Trochę opowiem Ci o pieniądzach marokańskich. Tutaj mamy banknoty. Pieniędzmi marokańskimi są dirhamy i jak z pewnością widzisz, na wszystkich banknotach jest jeden i ten sam gość, obecny monarcha i król, można powiedzieć, Maroka. Monarchia była przekazywana z pokolenia na pokolenie. On objął rządy jakieś około chyba 30 lat temu, z tego co pamiętam, po swoim ojcu. No i nadal rządzi Marokiem i ma wśród Marokańczyków bardzo duże poważanie i szacunek. Nazywany jest księciem wiernych, co też prawdopodobnie symbolizuje jego, powiedzmy, pozycję religijną w tym kraju. Więc dirhamy mają bardzo fajny przelicznik, ponieważ 100 dirhamów to są 4 zł, więc dosyć łatwo się kalkuluje i przelicza. Dzięki temu ciężko jest się pomylić. Banknoty mamy 200, setki, 50 i 20 i dirhamy dzielą się na centymy. I centymy tak samo są dosyć duże nominały, bo są 50, ja tutaj nie mam, 20, 5, 10, 1, połówki. Później dalej jedziemy z monetami. Ta waluta wygląda bardzo ładnie. Na rewersie są różne symbole, powiedzmy zwierzęta, architektura, symbole kulturalne. Marokańczycy też są bardzo dumni ze swojej waluty i generalnie z gospodarki i ze swojego kraju. Każdy spotkany Marokańczyk mówi, że jest dumny z tego, że jest Marokańczykiem. Tak wygląda suszenie namiotów po nocce spędzonej na dziko, ponieważ tropiki są mokre, pomimo że było sucho. Wiadomo, w nocy jak śpisz w zamkniętym namiocie, to oddychasz, skrapla się para wodna i namiot jest od środka mokry. Dlatego zaczynamy od tego, że pierw wieszamy tropiki, niech one sobie schną, a później pakujemy inne rzeczy, w międzyczasie ogarniamy śniadanie i tak dalej, i tak dalej. Pamiętaj zawsze, żeby właśnie wysuszyć namiot, bo inaczej namiot będzie do wyrzucenia po paru użyciach. Zamykaliśmy namioty, bo były komary i było ich dosyć dużo. Tak spaliśmy, zobacz, to są przedmieścia. Będziemy teraz przez najbliższe 2 dni eksplorować wybrzeże. Opowiemy Ci, jak w ogóle wygląda zachodnie wybrzeże Maroka. Będziemy poruszać się autostopem, mamy do przejechania około 190 km. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. To jest mój ulubiony środek transportu. Jedziemy sobie, kierowcy nas pozdrawiają, słoneczko świeci, opalamy się. Jedziemy do miejscowości Silikauki. I co, podoba Ci się? Zarobiście. Po prostu życzenie Ci się spełniło. Wczoraj. Tak, ja lubię na takich jeździć, bo jest chłodno. Wszyscy nas pozdrawiają, bo chyba to rzadki widok. Europejczycy podróżujący w ten sposób. I zobacz, utknęliśmy gdzieś na przedmieściach. Wielbłądy sobie same chodzą, wyluzowane. Tak jak u nas psy bezpańsko, tak tutaj wielbłądy. Dzisiaj nam idzie jakoś łatwiej, mamy już drugiego kierowcę. Takim starym tirem jedzie, rozwalonym, ale nas zabrał. Tu nas podwiózł gość 10 km na pacę, ten nas podwiezie 20 i jesteśmy. Więc za chwilę będziemy się kąpać w oceanie znowu, tylko w zupełnie innym miejscu, daleko od dużych miast, na zacisznych plażach. W ogóle
piszą, że to jest fajne miejsce, żeby tam przenocować i zostać. Zobaczymy. Jesteśmy w miejscowości Sidikałoki. To jest taki raj dla surferów. No i tutaj fale są naprawdę fantastyczne. Trafiliśmy świetny kemping. 60 dirhamów, czyli 15 zł. Tak, 15 zł. No i to jest fajna cena. Fale są potężne. Miejscówka jest rzeczywiście pod surferów zrobiona. Można wykupić lekcję surfingu za 150 dirhamów, czyli w sumie niedrogo, godzina. I myślę, że się zdecyduję, bo nigdy w życiu nie surfowałem. Dlaczego by nie spróbować, jeżeli jest okazja? Zamówiłem wołowe tadżin, jedno z najbardziej znanych potraw marokańskich. Wiesław zamówił tadżin wegetariańskie, ponieważ Wiesław mięsa nie jada, a ja jadam. Tak wygląda wegetariańskie tadżin, jedzone na tle oceanu. W ogóle bardzo fajna miejscówka, fajna knajpa. Ceny bardzo przyjemne. Wegetariańskie tadżin 50 dirhamów. To jest na polskie 12 zł, myślę. To jest raj dla surferów. Zobacz, jaki widok z góry. Fale są niesamowite. I tutaj w tej miejscowości jest taki chill out, taki luz. Ci surferzy, którzy tutaj przyjeżdżają, tworzą taką atmosferę, że naprawdę chce się tutaj siedzieć. Ale my jutro jedziemy dalej, jakieś 140 km na południe. Zobaczymy też, jak to jeszcze ten autostop nam pójdzie, ponieważ 140 km to może nie jest dużo, ale no będziemy jechać takimi bardzo, bardzo mało uczęszczanymi drogami. Tutaj de facto nic nie jeździ prawie, poza jakimiś tam turystami. Zobaczymy, jak nam jutro z tym stopem pójdzie, ale myślę, że będzie fantastycznie. W Maroku bardzo fajnie się jeździ autostopem, ci ludzie zabierają, są uprzejmi, przyjaźni, nie mówią po angielsku przeważnie, ale to nie przeszkadza, bo mowa ciała wystarczy do tego, żeby wszystko ogarnąć.